Nie nagrałam buziaka. Jesteśmy, zaczynamy Sylwestra. Izrael! Teraz czekamy na transport do hotelu i świętujemy Nowy Rok. 6, 6, 7. Dobrze, że nie 6, 6, 6. Ach, jak romantycznie! Szalom. Polaków jest mało. Wydawało się, że będzie więcej. Polaków nie ma prawie wcale. 90% to są mieszkańcy Izraela z innych części, którzy tu przyjechali na tanie zakupy chyba. Niektórzy mają ubrania w cekiny, co świadczy, że jednak są sylwestrowe w nastroju. I love you. Jeszcze parę godzin, stary rok. Zaczynamy nowy. Razem! Nowy rok, nowe my. Stare my, lepsze my. Izrael zgorszony. Przyjechały dwie Polki, ubrały się wyzywająco. Wszyscy oszaleli. Dlatego wróciłyśmy się przebrać niestety, chociaż wyglądamy pięknie. To jednak chyba trzeba zakryć nogi i iść imprezować na spokojnie, bo tutaj są sami starsi ludzie albo napaleni Arabowie. Wybrałaś się już, grzeszna dziewczynko? Bezbożnico ty? Już po wczorajszym Sylwestrze trzeba przyznać, że byłyśmy bardzo grzeczne. Wstałyśmy na śniadanie. Prawie nie mamy kaca. Ja nie mam, Courtney ma. Co się pani najbardziej podobało we wczorajszym Sylwestrze? Izraelskie techno. To było tak bu, 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 bu. I takie tańce. Po prostu jak ja to trzeba zobaczyłam. zobaczyć. Tego się nie da odzobaczyć. Są gwiazdą. Muzeum Sztuki. Idziemy obejrzeć, co tu się znajduje. Dalej jest skatepark, park fontan, a tam jest dziki tubylszy kot. Ty się nie kąpiesz? No, Dzisiaj? wydaje. Znowu koty. Maybe tomorrow. Kicia, mała kicio. To miejsce upodobało sobie bardzo dużo osób z Rosji, ponieważ jak państwo izraelskie zostało utworzone, to tutaj duża część osób właśnie z ZSRR-u przyjechała w okolice Eilatu. Wszędzie jest cyrlica. Dużo osób mówi do mnie po rosyjsku, nie wiem dlaczego. Wyglądamy jak Rosjanki. Хорошо. Wszystko jasne, chciałyśmy jechać na Coral Beach, ale jak się rozczytać z tego języka? No niestety nie mogli napisać po angielsku. Nie ma tu pięknych plaż. Jesteśmy trochę tym zawiedzone, bo jest ogólnie trochę syf. Nie wiadomo, która plaża jest prywatna, która nie. Niby nasz hotel ma jakąś plażę przy innym hotelu, ale to nie jest oznaczone. I nie wiem co, pogoda, która jest dziękuję. Pewnie, pewnie. Trzeba narzekać, jak typowi Polacy na wakacje. Zaczyna się, że cebula. Onions, onions. Musimy tak w każdym miejscu, na kanionie. Onions, onions.
naprawdę tutaj bardzo dbają. Mają nawet specjalne budki z jedzeniem i z wodą. A co mnie wczoraj zaskoczyło? Poznałam na korytarzu młodych ludzi z Izraela i nie wiedzieli, gdzie jest Polska. Nawet jak powiedziałam im Warszawa, Kraków, nie kojarzyli zupełnie. I mówili do mnie oczywiście po rosyjsku. A wiesz, jaką ja mam schizę w hotelach? Że czyszczą kibel moją szczoteczką do zębów. Bo tak naprawdę w niektórych hotelach chyba jest taki zwyczaj, że trzeba zostawiać napiwki obsłudze, a może jak nie zostawiamy, trzeba wierzyć, że ludzie jednak nie są źli. Na śniadania znajdziecie tutaj naprawdę wszystko. Owoce, warzywa, pasty. Ja jestem po prostu w siódmym niebie. A, no i dzisiaj cebulę na talerzu. Kiedyś było tutaj morze. Wiele tysięcy lat temu. Teraz mamy sam piasek. Ciekawe, czy będzie jakaś skała w kształcie cebuli. Tylko nie zjedź na dupie. Widzicie, jak ciężko zrobić dobre zdjęcie na Instagrama? To jest nie lada wyzwanie. Jedziemy teraz nad sztuczne jeziorko, bo tutaj nie ma wody. To jest trzecie najbardziej suche miejsce na świecie. Więc to jeziorko zostało stworzone dla zwierząt, tutaj może dla turystów, bo wody tutaj nie znajdziemy. Co tu jest? Co pan widzi? Sfinksa? Sfinksa, lwa i wiszący kamień. A my spróbujemy znaleźć coś innego. Ciekawe, czy nam się uda. Co to jest? A, może sobie zrobić pamiątkę, tak? Tak. Niesamowita siła natury wydrążyła to wszystko, rozerwała skały. Później rzeki zrobiły te formacje skalne. Jest naprawdę tutaj pięknie. Jak się czujesz? Wysmagana przez wiatr pustynny. Szkoda, że nie miałyśmy swojego samochodu, bo fajnie byłoby zwiedzać, zatrzymywać się we wszystkich fajnych miejscach, poczytać książkę, Łazić. pochillować. Tak, łazić na jakieś skały, a nie tutaj. Ale nasza wycieczka też była Poganiali fajna, nas. trwała 3,5 godziny, łącznie z transportem z hotelu. Łatwa, lekka, przyjemna. A teraz co możemy robić? Znowu Żreć. jeść! Jeść, nie żreć. Idziemy jeść. Idealnie. Alkohol dopiero od 16. Jak żyć? Powiedz mi, jak żyć? Jedziemy na zachód słońca, na Coral Beach, na piękną plażę. Jeżeli dojedziemy, bo nie znamy nazwy Dlaczego mamy nie dojechać? Jest przystanek, tylko nie wiemy, czy da się kupić bilet u kierowcy. Plaża tutaj jest kamienista tak samo, ale jest spokojniej, przyjemniej. Bardzo ładny widok. Właściwie jak zatrzymacie się w Ejlacie, to polecam właśnie z dala od mariny i od centrum. Pokaż, jak wrzucasz kaczuszki. Nie pójdzie, bo jest za mimo płaskiego kamienia. Pięknie! Nie ma tu płaskich, są same okrągłe. Środek nocy, 5:45, czekamy na autobus, na wycieczkę całodniową. Dostałyśmy taki świetny boks ze śniadankiem od naszego hotelu, bardzo miło. Będzie piknik nad Morzem Martwym. Udało się! Chociaż jest strasznie zimno, udało się wejść, jestem taka szczęśliwa.
Znajduję się teraz pod ścianą płaczu, która jest podzielona na sekcje dla kobiet i dla mężczyzn. Cała Jerozolima jest niesamowitym miastem, w którym spotykają się 3 największe religie świata. Ja słyszałam, że dla wielu ludzi to jest tak silne przeżycie, że dostałem takiego syndromu jerozolimskiego i po prostu naśladują osoby z Biblii i chcą tutaj zbawić świat. Myślą, że są mesjaszami, naprawdę. Wiele było takich przypadków, że ludzie tutaj przyjeżdżali, a później zabierali ich do psychiatryka. Chyba mnie coś bierze. Zwiedziliśmy już większość miejsc. Nie wiemy, co tutaj same robić. Miałyśmy wcześniej wycieczkę zorganizowaną. Reszta pojechała do Betlejem. My na to się nie zdecydowałyśmy. Tam nic nie ma, podobno jest bardzo nudno. Wolimy zatopić się tutaj w uliczne stragany i poznać prawdziwe życie mieszkańców Izraela. Więc zobaczymy, czy nam się uda coś wyhandlować też po okazyjnej cenie, bo jest tu, mimo że wydaje się tanio, to ceny są bardzo zróżnicowane. Bo w zależności od rejonu, w którym się znajdujemy, czy chrześcijańskim, czy dla muzułmanów. Bardziej turystycznym, czy mniej. Starbucksa nie ma, ale jest kawiarnia chrześcijańska. I tak to czasami jest z tymi sławnymi miejscami, że spodziewasz się czegoś wielkiego. Wow, po prostu przychodzisz do Jerozolimy, doznajesz jakiegoś, nie wiem, olśnienia, objawienia. A to jest po prostu kolejne turystyczne miejsce. Dla niektórych ważne, dla niektórych nie. Warto było? Musicie się przekonać sami, przyjedźcie i zobaczcie. Idziemy stąd, Grażyna. Eilat jest świetne jako baza wypadowa do innych części Izraela. Można tutaj spać, imprezować, jeść, ale nic tutaj kompletnie nie ma ładnego, więc nie polecam tego miasta. Ale jak patrzę na te knajpy tutaj, pizza, kebab, sushi, to naprawdę nie żałuję, że miałyśmy takie super jedzenie w hotelu. Wczoraj nie sprzedali nam tutaj alkoholu. Ogólnie wszędzie w Izraelu po 23 alkoholu nie sprzedają. Jest prohibicja alkoholowa, nawet w knajpie, w kebabie nie chcieli nam sprzedać. A dzisiaj mamy pełno energii, korzystamy z ostatniego dnia. I co, idziemy na lokalny bazar. Co kupiłaś? Jakieś małe chyba chałwy z różnymi rzeczami, tutaj z jakimiś orzeszkami, z kawą, taki cały zestawik. I to niedrogie, było 15 szekli. A tu po środku miasta jest lotnisko. Z tego co widziałam, tylko latają samoloty do Tel Awiwu. Podobno jaki był Sylwester, taki będzie i cały rok, więc będzie się działo.